Witam serdecznie, cześć Wam. Jako bajarka zostałam zaproszona do krainy mlekiem i miodem płynącej. Od jakiegoś czasu marzyłam nawet o tym, żeby taką krainę zobaczyć, ale byłam bez świadomości zupełnie, ile czasu mi to ma prawo zająć. Przeznaczyłam na to 2 tygodnie, ale okazało się... I właśnie to wszystko Wam powiem. Podróżowałam sama, miałam doskonałą mapę i najpierw trzeba było przejść pierwsze 10 eonów lat świetlnych. Gdy już pokonałam te 10 eonów lat świetlnych, przechodząc przez różne góry, niziny, powiem szczerze, miałam bardzo dobrą kondycję, by dać radę. Wtedy się okazało, że jeszcze kolejne eony lat świetlnych trzeba było przejść. No i było to kolejnych 300 eonów lat świetlnych. I znowu wynajęłam statek, płynęłam po morzach, oceanach, ciągle mając nastawienie na to, że w końcu trafię do krainy mlekiem i miodem płynącej. Pewnego dnia na mapie zobaczyłam, że jeszcze do 1000 eonów lat świetlnych jeszcze co nieco mi brakuje, ale to było duże co nieco. Więc znowu przeczytałam na mapie, gdzie mam skręcić i jak. Przez pustynię zatem trzeba było przejść, więc wynajęłam wielbłądy z tymi, którzy zajmowali się nimi, by mogły dobrze maszerować. I tak doszłam. 1000 eonów lat świetlnych. Kraina mlekiem i miodem płynąca okazała się być olbrzymią wyspą o kształcie koła. Spojrzałam z góry, jeszcze będąc bez wejścia do niej, i zobaczyłam, że wszystko tam jakoś było szczególne, radosne. Wszystko było nastawione już też na miłość. Znam miłość, znam radość, znam szczęście. Właściwie czym się ta kraina mogła różnić od tych królestw i światów, które znałam? Tak w ciszy umysłu swojego głęboko się zastanawiałam. Ale nim skończyłam myśl, przyleciał dużych rozmiarów orzeł i rzekł do mnie: wsiadaj, bajarka, zawiozę cię, zaprowadzę, polecę z tobą. Pomyślałam, ciekawe. Znalazł się właściwie tak praktycznie znikąd. Skąd on wiedział, że ja tutaj czekam, by się móc w tej krainie znaleźć? No ale ochoczo wsiadłam na orła. Orzeł zatrzepotał skrzydłami, ruszył do przodu. Leciał bardzo krótko. Zatrzymał się w środku krainy. Spojrzałam w dół, środek, koło. W kole domy, jeziora, góry, tak jak wszędzie. I raptem, pikując,
w dół. Po chwili postawił mnie na ziemi. Usłyszałam muzykę, taką miłą. Do ucha dopłynęła. Tak się poczułam jakoś inaczej. Mało tego, że ja byłam szczęśliwa, ale też moje ciało fizyczne poczuło takie wibracje radości, szczęścia. Gdzie się odwróciłam, tam wszędzie widziałam takie same ludzkie ciała jak moje, wibrujące w radości, w szczęściu. Czyli, że ta kraina różni się od tego miejsca, gdzie ja mieszkam, tym, że tam moje ciało jest bez wibracji takiego szczęścia. Ale dlaczego? Zastanawiałam się. I wtedy zobaczyłam taki zakład usługowy. Było napisane szewc. Reperuje buty. Weszłam do tego zakładu i zobaczyłam szewca, przedstawiłam się i pytam go: jesteś tutaj szczęśliwy? Oczywiście, że jestem, oczywiście. Wszystko tu jest świadome. Każdy wie, czego się tutaj uczy. A ty się czego uczysz? Uczę się obsługi ludzi. Uczę się od świtu do nocy, reperując te buty. Czasami ich dobrze obsłużę, a czasami bez możliwości, bo jestem zły, wściekły, zdenerwowany, ale wiem, że się uczę dobrej obsługi ludzi. Jestem tego świadomy. Daję radę z tym. Dziwne. Uczy się. Jest tego świadomy. Ciekawe. Czy świadomość sprawia, że to ciało fizyczne zupełnie inaczej się zachowuje w takiej krainie? Może jednak zastukam, poszukam jeszcze kogoś innego. O, piekarz, piekarnia. O, właśnie stoi przed piekarnią. Mam nadzieję, że to piekarz. I podeszłam szybciutko. Czy jesteś piekarzem? Tak, oczywiście, jestem piekarzem. Piekę tu chleb ze swoimi pomocnikami, jeszcze drugim piekarzem i uczymy się wszystkiego, co trzeba, a mianowicie, żeby zaspokoić wszystkie smaki ludzi. O, ciekawe. Uczysz się tego świadomie, tak jak ten szewc, w którym to miejscu przed chwilą byłam? Tak. Tak, uczę się tego wszystkiego, co trzeba i będę i jestem świadomy i w związku z tym życie tu jest wspaniałe, doskonałe. Oj, czy świadomość potrafi uczynić taki cud, że jesteśmy w krainie miodem i mlekiem płynącej? Czy to naprawdę wystarczy? Sama świadomość tego, czego się uczysz? I raptem zobaczyłam taki stolik na rynku. Przy stoliku stała pięknej urody dziewczyna i sprzedawała coś. Podeszłam bliziutko i pytam: co sprzedajesz? A, sprzedaję takie ptaszki, które jak naleje się wody i dmucha w ogonek, to przepięknie piszczą, tak jak ptaszki. A ty się czego uczysz? Czy wiesz tego świadomie? Oczywiście, że wiem. Uczę się sprzedaży.
bo słabo mam opanowaną sprzedaż. Słuchaj, powiedz, czy uważasz, że żyjesz w krainie mlekiem i miodem płynącej? Oczywiście, że tak. Tak, tak właśnie jest, bo każdego dnia jestem świadoma, że wszystko tu jest doskonałe. A ja uczę się tego, czego nie znam, nie umiem. W związku z tym postrzegam przez to wszystko, czego się dopiero uczę, więc czasami ma prawo być to złe i biorę to za zło. Czasami się nawet złoszczę i denerwuję. Mam różne stany umysłu, ale doskonale wiem, że żyję w takiej krainie, która jest mlekiem i miodem płynącą. I co? I zgadzam się na to, że mam prawo inaczej to odbierać każdego dnia, ponieważ patrzę przez to, czego się uczę. Ciekawe. Ciekawa jest Twoja świadomość. Czy ja bym potrafiła się tak zachować w tym miejscu, w którym żyję? A może przeniosę tą krainę tam, gdzie jestem? Powiedziałam głośno. Życzę Ci tego, rzekła dziewczyna. Dziękuję. Tylko powiedz mi, moja kochana, jeśli wiesz, dlaczego aż musiałam przebyć 1000 eonów świetlnych, żeby trafić tu i żeby to zrozumieć? Czy potrafisz mi to powiedzieć? Oczywiście, że potrafię Ci to powiedzieć. Te 1000 eonów świetlnych było po to, żeby przygotować Cię do tego, co tutaj zastaniesz. Te 1000 eonów świetlnych było też po to, byś zgodziła się na to, by żyć w każdej chwili życia w sposób świadomy. I by tak było w Twoim życiu. Ta droga przygotowała Cię do tego. No, dobrze chyba jednak mówisz. Ale mówię chyba, dlatego że chcę to sprawdzić w tym miejscu, w którym mieszkam. Podziękowałam tym wszystkim, kogo spotkałam na swojej drodze do krainy, ale też tym, których spotkałam w krainie. I w tym samym momencie, gdy podziękowałam, pojawił się orzeł. I znowu wsiadłam na orła. Zawiózł mnie. Poleciałam z nim i na nim, ale tym razem już tam, gdzie mieszkałam. Trwało to bardzo krótko, może 10-15 minut. Znalazłam się w tym miejscu, w którym na stałe mieszkałam. Weszłam do domku, obejrzałam się w lewo, w prawo i zaczęłam się zastanawiać, a czego ja się uczę? Ho, ho, ho! Ty też masz się czego uczyć. Usłyszałam głos. Ciekawe, kto do mnie mówi. Ho, ho, ho! Ty nawet każdego dnia się czegoś nowego uczysz. Wszak piszesz program swój wewnętrzny, nowy. To twoja nauka. Kto do mnie mówi? To jest bez znaczenia, kto do ciebie mówi. Znaczenie ma to, żebyś uświadomiła, że się czegoś uczysz. No ale czego się uczę? Czego ja się uczę? A, już wiem. Uczę się życia w kolejnym kroku świadomości,
w miłości. Tak, to jest fakt. Każdego dnia ma prawo tak być, że uczę się. Poznaję nowe słowa, nadaję im nowe znaczenia i uczę się absolutnej miłości do życia, do spełnienia, do wszystkich i wszystkiego. Tak, to prawda. I w tym samym momencie poczułam ten sam nastrój, taki sam jak był w krainie, którą odwiedziłam. Ciało fizyczne też wibrowało takim szczęściem, miłością. Wystarczyło uświadomić, czego się uczę, zaakceptować to, że to właśnie było tym, i przeniosłam się do miejsca, w którym mieszkałam, i ze mną przyszła kraina mlekiem i miodem płynąca. Wystarczyła świadomość, że wszystko jest doskonałe, a to, czego się uczę i przez co patrzę w ramach tego, co wiem lub nie wiem o tym, czego się uczę, ma prawo sprawiać, że do tej pory wszystko widziałam inaczej. Teraz, gdy mam samoświadomość tego, jak to jest, też żyję w krainie mlekiem i miodem płynącej. A jak macie wy? Dziękuję.